No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. Dzisiaj namówiony przez dwóch Michałów, czyli Michała Radziszewskiego z Na Prąd po Polsce i z Michała Paska z kanału o tożsamej nazwie, czyli Michał Pasek. Postanowiłem, że muszę stestować Volkswagena ID.7, no bo oni twierdzili, że ten samochód jest jakimś tam game changerem w kontekście oferty Volkswagena. Więc no cóż, postanowiliśmy, że po prostu ten samochód musimy stestować. Szczególnie, że widzieliśmy go dosyć dużo w Norwegii, prawda? Jak byliśmy na Nordkapie, czy tam w okolicy Nordkapu, to bardzo dużo tych ID.7 było. Samochód jest zrywny. My mamy chyba tylną napędówkę z tego, co kojarzę, bo przy każdym przyspieszaniu mi buksują koła. I co może, jest chyba wygodny. Jest wygodny. Patrycja, znaczy ja mam takie troszeczkę, jakby to powiedzieć, postrzeganie tego samochodu, że jednak ja bym go pozycjonował bardziej w stronę S-ki niż trójki, ale ty mówisz, że jednak trójka. Jak siedzę w nim, to bardzo mi przypomina trójkę, no może Y. Nie wiem, na ile to jest, wydaje mi się być mniejszy we wnętrzu i nie wiem, na ile to jest to, że on jest tutaj przysłonięty, jest ciemno i tak przytłaczająco. Jest taki trochę przytłaczający, ale to chyba europejskie samochody tak mają, nie? No bo co żeśmy nie testowali europejskiego, przynajmniej w tej konfiguracji wschodnioeuropejskiej, to czarny, srebrny, no tutaj się pojawiają już pewne wariacje, czyli mamy trochę szarego, mamy... Siedzenia są szare, tak. Siedzenia są szare, są wentylowane, tak. Są wygodne, tak. I są bardzo przyjemne. Nie wiem, jakby to było na dłuższą trasę. Aczkolwiek jak pierwszy raz do niego wsiadłem, to tak wpadłam w te fotele, więc one takie bardziej mają tryb sportowy chyba. Tak, znaczy jak myśmy weszli do tego samochodu, to tak naprawdę ja się poczułem właśnie, jakbym wsiadał do S-ki. I mówię, kurde, no normalnie reminiscencję z S-ki mam, no bo po prostu wpadłem tak w dół. Natomiast no prowadzi się, kurde, no przyjemnie. Ty później się ze mną zamienisz, to też będziesz miała swoje jakieś tam, będziesz mogła się podzielić swoimi wrażeniami, ale jak dla mnie samochód prowadzi się bardzo, bardzo przyjemnie. Jak ty jako pasażer? No wygodnie jest, jak w osobówce, tak, no wiesz, ja tu siadam i trochę jestem przytłoczona tą ilością rzeczy, które to z wnętrza, że tak powiem, na nas oddziałowują. Bardzo dużo przycisków, to już nagrywałam, bardzo dużo przycisków jest na kierownicy, na manetkach, tradycyjnie zostały jak to nazwać tą część, tam regulacja świateł. No to już jest jakiś archaik, faktycznie, regulacja, włączanie świateł, takie dodatkowe przyciski, nagrywałaś to? Tak. To też zobaczycie na przebitkach, no to są rzeczy, które ja uważam za już takie ultra archaiczne. Centralny ekran zmienił kształt, jest cały czas i pokazuje dokładnie tak samo mało, a może nawet trochę mniej niż pokazywał wcześniej w Volkswagenie. Natomiast już jest on trochę fajniejszy, no bo nie jest uzależniony od kierownicy. Nie wiem, czy pamiętacie, w ID.3 przynajmniej i w ID.4, które testowaliśmy, ten ekranik był umieszczony na kolumnie kierowniczej i on się po prostu przestawiał. Z jednej strony niby fajne, no z drugiej strony trochę mało naturalne. To tutaj to wygląda trochę jak wnęka na radio z lat 90. Nie? Tak radio typu alfa tak, lub beta. Jest subtelnie schowany tam, więc... No dobra, niech będzie, że subtelnie. Subtelnie schowany. Zgadzam się z Patrycją, że jest bardzo dużo manipulatorów, jak w klasycznym samochodzie. Więc znowu jest to samochód raczej skierowany do takiego pokolenia 50+. 40+, 50+, czyli ludzi, którzy mają duże doświadczenia z motoryzacją spalinową i dopiero by się przesiadali na samochody elektryczne. Myślę, że ktoś, kto zakosztował Tesli, miałby problem, żeby się przesiąść. Jedyną osobą, która chyba tutaj stanowi wyjątek dla mnie, no to byłby Michał Radziszewski, który twierdził, że tak, ten samochód by mu pasował. Ja osobiście nie lubię takiej ilości manipulatorów i się po prostu już mnie to nie cieszy. Mało tego, wprowadza mnie w pewną panikę. Tak jak wsiadam, to o Jezu, ile tego jest. Materiały glossy to też znowu na przebitkach i na części testu, które robiła pani prezes, zobaczycie, po prostu to jest coś, czego ja nie lubię w samochodach w ogóle. Plastik glossy jest podatny na zadrapania, a ponadto jest po prostu odblaskowy i w momencie, kiedy jest operacja słoneczna, tak jak teraz, włącznie z ekranem glossy powoduje, że mamy wszędzie refleksy i to trochę przeszkadza. Także ja osobiście nie jestem jakimś wielbicielem materiałów glossy, uważam, że jest za zbędne. No ale tak to Volkswagen sobie wymyślił i tak jest w zasadzie chyba w każdym ID, które żeśmy testowali. Więc tutaj ciężko się wypowiedzieć. Będziemy zaraz mieli test przy okazji promienia skrętu, także możesz też ze środka nagrać coś w tym temacie. To jest taka zawrotka, półlegalna zawrotka, której wszyscy używają, żeby nie stać do skrętu. Wiecie, jak to w Polsce. I tutaj na przykład w tym miejscu, jak zakręcam, no to Y nie jestem w stanie zawrócić. Zobaczymy ty. No panie, kurde. Rewelacja. Rewelacja. Nie, no to 100 000 punktów lepiej niż Tesla. Tesla nie jest w stanie, wyobraźcie sobie, Y nie jest w stanie tutaj zawrócić, a ID nam... Żadna Tesla nie jest w stanie tu zawrócić. Żadna.
No nie, chyba Cybertruck tylko. A Nie próbowałam. ID7 po prostu, który jest dużym samochodem, zawróciło, także bardzo duży plus dla Ty Volkswagena. mówisz, że jest dużym samochodem, ja tego siedząc w środku nie czuję, że on jest duży. Myślę, że z tyłu jak usiądziemy, to poczujemy. Tutaj ten przód, tak, że tak powiem, napiera na No, przód jest taki pasażerów, rzeczywiście kierowcę. mocno taki, jakby to powiedzieć... Przytłaczający, bułowaty, taki trochę rzeczywiście wystający. Znowu jeszcze też przy okazji środkowa konsola, która moim zdaniem jest niepotrzebna. Ja zawsze chwalę te pierwsze Tesla Model S, które nie miały tej cholernej konsoli, bo tam naprawdę człowiek czuł się dużo bardziej komfortowo i to nie było do niczego potrzebne. Znaczy wiesz co, no tak może, żeby rzucić gdzieś telefon. No tak, ale tam była takie korytko było. I ono było wystarczające. Tam ty mogłeś sobie rzucić torebkę, ja sobie rzucałem tam telefon i parę innych gratów i tam sobie to po prostu leżało. I moim zdaniem to jest spoko. Jeszcze jakaś tam powiedzmy wariacja na temat w wykonaniu Volvo, czyli ten takie korytko, a nad tym jeszcze konsola, no to tak. Ale taka pełna konsola, która blokuje ruch nogą, no to nie. To ja tego osobiście nie specjalnie to. Tutaj mamy taką drogę strasznie dziurawą. Tak, próbujemy wstępny test Jak zawieszenia. jadę tutaj samochodem, to mi tłucze. No trochę tłucze, nie jest super idealnie. Myślę, że buja, tak. Buja mocno. Tutaj mamy drogę odpowiednią do testu prawie offroadowego. To jest taki test na słabe drogi. Zawieszenie gra w tenisa, ja to tak nazywam. Nie wiem, czy większość z Was nie wie, o co chodzi z tym dźwiękiem, czyli takie troszeczkę uderzenie przypominające odbicie rakietą. Natomiast w środku odczuwa się większy komfort i on jest raczej bliżej tego, co żeśmy odczuwali w Juniperze, niż tego, co odczuwamy w Tesli Model 3 starej, czy w Tesli Model Y. Także tutaj na pewno jakiś tam plus, jeżeli chodzi o zawieszenie. Samochód też ma bardzo małe zużycie energii, wiesz, zauważyłem. W sensie ja to sobie może uda się później przeklikać, ale w tej chwili myśmy nic nie stracili z zasięgu. Nawet doszło trochę, co prawda ładowaliśmy się tam dosłownie, nie wiem, parę sekund, ale to nie mogło aż tyle nam doładować na zasięgu, także wydaje mi się, że ktoś przed nami po prostu bardziej ten samochód eksploatował jak tak intensywnie i po prostu ta kalkulacja została zrobiona pod jego styl jazdy. Ja muszę powiedzieć, że bardzo wygodne są fotele. Tak. Na pewno to też dodaje do komfortu, no i do tego całego takiego... Śmieszny dźwięk wydaje przyspieszenie, nie wiem, czy to jest Może ma zamierzone. włączone. Słyszysz? Tak, może ma Trochę tak jak tramwaj? Może ma włączone. Może ma dźwięki. włączone zacieranie łożysk w dyferencjale. To jest taka funkcja niemieckich samochodów. Żart. No i lecimy. Dobra, poszło. Długo, ale teraz to teraz na komfort. Płynniej. Szczerze mówiąc, płynniej. Tak jakby w ogóle się nie ślizgał. Dobrze. Test offroadowy zawieszenia. Wszystko robimy w takim przyspieszonym trochę tempie i ruszamy. Oj, buja strasznie. No buja. Ja muszę później zadzwonić jeszcze do Michała Radzieckiego i sprawdzić, bo on mówił coś o jakiejś wersji takiej, która jest bardziej komfortowa. Może miał na myśli jakąś wersję z zawieszeniem może pneumatycznym. No bo tutaj... Kurde, no nie powiedziałbym, że jest lepszy od Junipera. Powiedziałabyś? Nie, strasznie buja. Strasznie buja, nie? Drive i się przesiadamy zaraz. Jeszcze kawałek. O matko. Czyli Passat jak za dawnych czasów nie jest samochodem dla farmera. Ale fotele wygodne. Fotele tak. Takie fotele Nie, ale moglibyśmy mieć w fotele Y wygodne, no. i w trójce. No, nie podzielam w 100% tego, co chłopaki, że tak powiem, mówili na temat tego samochodu, że on jest taki niesamowity. Nie jest aż tak niesamowity, chociaż może trafiła nam się jakaś po prostu biedna wersja do testu. No bo my korzystamy, jak wiecie, nie z samochodów prasowych, tylko z samochodów takich użytkowych, czyli takich, które po prostu są w sprzedaży. No i teraz za kierownicą El Presidenta. Przyjemnie się prowadzi, przyjemnie się siedzi. Taki jest za kierownicą dopasowany. Ale to hamowanie to masakra normalnie. W sensie? Że słabo hamuje? No takie
że przyzwyczajona jestem do tego, że puszczam hamulec i mi hamuje samochód. A to pewnie można ustawić rekuperację. To jest raczej kwestia tego, że po prostu jeszcze nie jesteśmy zaznajomieni z tym samochodem. Powiem tak, pierwszy kontakt z tym samochodem w mojej ocenie nie jest aż tak bardzo zachwycający, jakby mogło wynikać z tego, jak przedstawiali go chłopaki, czyli mówię o Michałach. Jeden i drugi mówili, że ten samochód jest jakimś tam game changerem. Inna sprawa, że też moje zaciekawienie wzbudziło to, że tego samochodu było tak dużo w Norwegii. Więc pomyślałem sobie, no z czegoś to musi wynikać i na pewno nie z tego, że tak słabo jest umiejscowiony port ładowania. Ale się okazuje, że nie jest to jakaś taka niesamowita rewelacja. No kurczę, nie wiem, jak ty to oceniasz, Patrycja. Wiesz co, wygodnie się prowadzi. Jak usiadłam teraz, przesiadłam się, bo tam na tamtym miejscu było mi strasznie niedobrze przez tą dynamiczną jazdę. Ale to przez mój styl, tak? Natomiast tutaj, jak teraz siedzę za kierownicą, oprócz tego tylko, że wkurzają mnie te dźwięki. Chodzi ci o jakie dźwięki? A to ale ograniczenia, które mnie tutaj w nowych strofują. Teslach też to masz, no to tego nie zmienić. Pewnie można nawet to wyłączyć, tylko znowu musielibyśmy poświęcić czas na sprawdzenie, którego jak to się nie robi. mamy, więc wybaczcie. Natomiast prowadzi się przyjemnie. Na pewno jest lepszy od Tesla Model Y w kontekście komfortu. Tej takiej starej, którą my mamy. No ta stara Tesla Model Y, no to raczej bym ją przyrównał bardziej do jakiejś, nie wiem, Daci, czy na przykład tego naszego Opla Combo, zupełnie szczerze, a nie do normalnego samochodu osobowego jak ten. Oj. Przesadziłem? No, przesadziłeś, nie. No Nie? dawno nie jechałeś chyba trójką, wiesz? Inaczej, nie zachwycił mnie ten samochód. Oczekiwałem czegoś, co naprawdę mnie wytrąci z równowagi i Zwali z nóg. Zwali z nóg i powie, że przy okazji ambilighty zapaliły się na czerwono. Chcesz zrobić to jeszcze raz? To tak podpowiem wam, jak Patrycja podjechała trochę za blisko do przodu Tuarega, który był przed nami, to ambilighty z przodu zapaliły się na czerwono jako ostrzeżenie. Przy okazji pojawił się ten dźwięk, który słyszeliście. Samochód nie zwalił mnie z nóg. Czyli nie jest to samochód, za którym jestem w stanie powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że tak, to jest game changer. To nie jest game changer. To jest dobry samochód. Kwestii zużycia energii, no to sama zobacz. Jak ja mówiłem wtedy, że on niewiele zużył, to było 323 km. Tak. Zrobiliśmy z 5 i jest 321. Więc prawdopodobnie ktoś przed nami po prostu miał bardzo ciężką nogę i być może komputer dokonał błędnej rekalkulacji, czy błędnej, no prawidłowej. Tylko że pojawił się inny użytkownik, pani prezes, która notabene jak jeździ samochodem, to produkuje prąd, a nie go zużywa. Chyba mi kierownicę czasami z A nie, no to jest asystent, tak? Czyli to jest coś, co powoduje, że jeżeli przejeżdżasz przez pas w sposób taki, który dla pojazdu wydaje się niekontrolowany, to on cię tam informuje o tym. I próbuje wrócić na tor jazdy. No myślę, że też u kolegi Michała Radziszewskiego po Polsce znajdziecie test tego samochodu w teście Zakopane. To jest test dystansowy, to będziecie też będziecie w stanie sobie wyobrazić, jak ten samochód wygląda, jeżeli chodzi o zużycie energii. Na tą chwilę z takiej jazdy miejskiej po Warszawie wygląda na to, że to zużycie energii jest naprawdę super, bo teraz nie wiem, czy zauważyłeś, przybył nam właśnie kilometr. A procenty schodzą. Procenty schodzą, tak, jest 90, ale samochód bardzo ładnie dodaje nam kilometrów. Także jeżeli jeździsz oszczędnie, to prawdopodobnie ten zasięg będzie dużo większy. Lecimy z ID7 w górę, zajrzymy pod spód, co kryje w sobie zawieszenie, które jest notabene komfortowe, przynajmniej z pierwszych kilometrów, które pokonaliśmy od placówki, od dealera Volkswagena firmy Cichy i Zasada, i przy okazji ponownie dziękuję za udostępnienie pojazdu. Jakbyś Żenia na chwilę zatrzymał, ja tylko zerknę, jakbyś na chwilę zrobił stop. Dzięki. I tutaj mamy obręcze 20. Na stosunkowo niskim profilu, bo tutaj jest 40 i szerokość opony 255. Jeszcze zobaczcie tylko, jak wygląda to z przodu. Z przodu, moi drodzy, mamy wyższy profil, węższa opona i wyższy profil. Jest 45. Jeszcze sprawdzę dokładnie, czy czasem się nie pomyliłem. Nie, no jest jak nic. Tutaj mamy 40 na 255, tutaj mamy 45 na 235. Także później sobie zobaczymy, dlaczego tak jest. Zaciski hamulcowe w formie żeliwnych odlewów. Raczej tutaj nie widać jakiejś szczególnie zaawansowanej technologii. Mamy z przodu też centralnie ustawiony radar. Bardzo klasyczne rozwiązanie, które pamiętamy jeszcze z Tesli z roczników, pierwsze Tesla Model S z roczników tam, nie wiem, 15,
które miały już autopilota, no to taki przedni centralny radar już tam występował. Dobrze, klasyka gatunku. Tak naprawdę jeżeli chodzi o samo zawieszenie, to ja tu nie widzę jakichś, w sensie konstrukcyjnym jakichkolwiek zmian. Zawieszenie jest tożsame z tym, co pamiętamy z innych modeli Volkswagena. Mamy tutaj wahacz trójkątny, podparty na 3 punktach, czyli mamy 2 punkty tutaj. Z tej strony 1 punkt w postaci stworzenia na zwrotnicy. Ogólnie jest to układ kolumny MacPhersona, czyli u góry wszystko opiera się już na amortyzatorze. Natomiast zawieszenie, tak jak żeśmy już zauważyli, po pierwszych pokonanych kilometrach jest bardzo komfortowe. Prawdopodobnie jest to kwestia zestrojenia samego. Myślę, że Volkswagen też wykonał trochę więcej pracy, jeżeli chodzi o tak zwaną aerodynamikę przepływu pod spodem pojazdu. Więc jeżeli chodzi o te wnęki, przez które jakby możemy zajrzeć tam do środka przy okazji zobaczyć pewne elementy, one są już nieco mniejsze i te przepływy powietrza są mniej zakłócone. Także jeżeli dobrze pamiętam ID4 i ID5, jak i oczywiście wcześniej ID3, to tutaj Volkswagen zrobił troszeczkę więcej pracy wykonał, troszeczkę lepiej zabezpieczył to pod względem zawirowań powietrznych, no ale wciąż tutaj mamy dostęp do dosyć dużej ilości elementów, widzę stąd niektóre wtyczki wysokiego napięcia, to jak Patrycja dasz mi to ja spróbuję to nagrać, tak żeby pokazać naszym widzom. O, tak widać mniej więcej z tej tutaj wnęki po stronie prawej i lecimy na drugą stronę zobaczyć, czy coś widać więcej. No i tutaj niestety to akurat w ogóle nie wygląda dobrze. Podasz mi na chwilę. Zobaczcie, bardzo klasyczny krzyżak przekładni kolumny kierowniczej i przewody wysokiego napięcia. Powiem szczerze, jak na Volkswagena, jak na niemieckie dzieło, no muszę powiedzieć, że nie jest za dobrze. Nie lubię, jak kable sobie tak tutaj po prostu latają na wierzchu. Uważam, że lepiej byłoby to zorganizować w taki sposób, jak robi to Tesla. Tesla to naprawdę bardzo fajnie układa, robi to w sposób taki oszczędny też przy okazji, a jednocześnie bardzo ergonomiczny. Także tutaj lekki minus, jeżeli chodzi o tą konstrukcję. No, bateria znana nam, przynajmniej układ i kształt jest bardzo znany z wcześniejszych wersji Volkswagena. Oddaję kamerę pani prezes i lecimy na tył samochodu. Zobaczcie, co tam się dzieje. No i tutaj kolejna sytuacja bardzo klasyczna, jeżeli chodzi o Volkswagena, czyli mamy hamulce bębnowe z tyłu. Myślę, że to nie jest złe rozwiązanie w samochodach elektrycznych, w których głównie hamujemy rekuperacją. Tutaj hamulce bębnowe w tym układzie one po prostu będą dłużej trwały i nie będą tak szybko się niszczyć, a z kolei jest to ekonomicznie bardziej uzasadnione niż na przykład, nie wiem, stawianie jakiejkolwiek ceramiki. Z tyłu zawieszenie wielowahaczowe. Z tego co widzę, jest ono troszeczkę bardziej rozbudowane niż we wcześniejszych modelach, z którymi mieliśmy do czynienia. Oglądowo tylko oczywiście cały czas podkreślam, podobne do tego, co mamy w Tesli. Rozdzielone sprężyny zawieszenia z amortyzatorami, czyli nie jest to zespolone. To akurat tutaj nie mam absolutnie zdania, czy ta konstrukcja jest lepsza czy gorsza. Wciąż jest to oparte na jednym głównym wahaczu, który jest z tyłu. I niestety to, czego nie lubię i o czym wielokrotnie mówiłem, czyli elementy wysokiego napięcia bardzo tutaj na wierzchu. Tam jeszcze zajrzę sobie, wtyczki akurat nie widzę, stąd przynajmniej, ale takie rzeczy nie powinno się w ten sposób robić. Będziecie mieli też na naszym kanale test, nie wiem czy wcześniej, czy po tym, Forda Capri i tutaj akurat jeżeli chodzi o zabudowę tyłu, to jest bardzo, bardzo podobna. Ustawienie półosi asymetryczne, czyli przekładnia jest jakby asymetrycznie w stosunku do środka samochodu. Powoduje to moim zdaniem troszeczkę kłopotów, jeżeli chodzi o kąty przegubów, no ale mam nadzieję, że Niemcy wiedzą co robią i gdzieś to tam sobie dobrze obliczyli. Z drugiej strony nie miałem jeszcze takich symptomów i nie mieliśmy takich napraw, żeby wymieniać półosie w Volkswagenie, natomiast w Teslach takie wymiany dokonywaliśmy już wielokrotnie. No cóż, dużo więcej powiedzieć na temat tego zawieszenia Volkswagena się nie da. De facto jeżeli chodzi o tą różnicę pomiędzy tym Volkswagenem, czyli czymś co pojawiło się na rynku całkiem niedawno, a tymi Volkswagenami wcześniejszymi, czyli mówię tutaj o ID3, czy o ID4, czy ID5, to tak naprawdę jakiejś dużej różnicy nie ma. Zajrzyjmy sobie jeszcze tu. No tutaj takie coś też mi się nie podoba. Prawdopodobnie brakuje tutaj zaślepki. Mam nadzieję, że nie jest to sprawa fabryczna. Normalnie prawdopodobnie jest to rewizja do haka. Nie wiem czy pamiętacie to, albo inaczej, nie tyle co pamiętacie, ale na filmie o Fordzie Capri, który jest emanacją chyba ID4 z tego co kojarzę,
tam jest taki hak automatycznie wysuwany. Więc prawdopodobnie tutaj też jest taka wersja, po prostu w tej wersji w ogóle haka nie ma, natomiast została rewizja. I mam nadzieję, że oczywiście tutaj po prostu została tylko zgubiona zaślepka i ta zaślepka funkcjonuje. Samochód wykonany poprawnie, zawieszenie poprawne, natomiast znowu absolutnie zero fajerwerków, kontynuacja pewnej myśli technicznej. No, z drugiej strony ciężko o innowacyjność w zawieszeniu. Innowacyjność oznacza wyższe koszty lub lepszy komfort też oznacza wyższe koszty, więc no chyba to jednak ma być samochód bardziej budżetowy. Klasyczna bardzo bryła. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do stylistyki Volkswagena, to myślę, że nie pomyli się szczególnie oglądając ten samochód, nawet nie mając loga z przodu. Z tyłu troszeczkę mi się to kłóci z tym, co pamiętamy z większości Volkswagenów przez ostatnie lata. No dobrze, słuchajcie, maskę otwiera się cięgnem. Ja wam później pokażę w środku, jak to wygląda, bo tutaj jesteśmy trochę zablokowani podnośnikiem. Czyli standardowo, tutaj nie ma tak jak w Tesli, że z guzika i szmery, bajery, za przeproszeniem. Cholera, w którą to stronę się... A, dobra, już wiem. No i ups, nam coś, jakiś kawałek czegoś odpadł. No, chyba jadły to jakieś myszy albo tego typu historie. Dobrze. Podobnie jak w większości tych Volkswagenów i tak jak zresztą widzieliśmy to w Fordzie Capri, a to chyba tutaj ten plastik był. Mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest zbędne marnotrawstwo i niepotrzebna wizualizacja, czy w sensie niepotrzebnie nam pokazuje Volkswagen, co jest tutaj w środku. I oczywiście możemy pewne elementy nazwać, bo tutaj prawdopodobnie mamy schowany nawiew do kabiny i być może gdzieś tam pod spodem kompresor klimatyzacji. Tutaj mamy zbiorniczek wyrównawczy z płynem chłodniczym. Tutaj widzę trochę elektrozaworów, tam widzę niestety kwasowy akumulator 12V. Oprócz tego zaraz obok skrzynka bezpieczników. Ale czego mi tu brakuje? Brakuje mi tutaj tego, czego brakuje mi w Volkswagenie już od dawna, czyli miejsca na kable. Gdyby Volkswagen się postarał, na pewno znalazłby tutaj miejsce, żeby zrobić jakiegoś małego franka na kable. Nie jest to duży wydatek, a na pewno jest to fajne i w obecnej dobie, kiedy ludzi nie szczególnie interesuje, co się znajduje pod maską, szczególnie, że tutaj też niewiele jest, mogliby sobie coś tutaj przechowywać. To są jakieś chyba homemade wygłuszenia. Nie będę tego komentował, być może to jest po prostu kwestia też, że samochód jak jest nowy, jest oddawany z pewnego rodzaju takimi właśnie elementami, po prostu nie zostało one usunięte, to nie jest naszym celem, żeby to tutaj oceniać. No ale samo wnętrze pod przednią klapą pozostawia, jak niestety zawsze w Volkswagenie, sporo do życzenia. No i tego, to jest mocny element brakujący. Dodatkowo, no nie, tym razem jest trochę lepiej. We wcześniejszych ID prawdopodobnie to był element stalowy. Żenia, masz magnes? Sprawdźmy sobie. A nie, wciąż stalowy. Ale ewidentnie został wyprofilowany trochę lepiej, bo waży nieco mniej niż we wcześniejszych edycjach. Więc no jest lepiej pod tym względem. No to co, zamykamy i lecimy na tył. Otwieranie siłownikami. O, chyba wezmę latarkę, bo to też ciemno. Duży ten bagażnik jest, zdecydowanie duży. Ok, jest spory. Mamy też taką przelotkę na narty, bardzo przydatna rzecz. Mamy haczyki. Co my tu mamy? O, składanie siedzeń, ale już nie ma podnoszenia jak w Juniperze, także tutaj lekki minusik. Co mamy pod spodem? Mamy takie małe miejsce, gdzie możemy, tu mamy subwoofer, zobaczcie, schowany dosyć specyficznie, a tu takie miejsce, gdzie prawdopodobnie zmieściłyby się spokojnie kable. Coś jeszcze? A, to jest taka przy okazji przesłona chyba? Wyciągniemy to. Nie, tutaj chyba nic pod spodem już nie ma. Zaraz, nie, dobra. Ja się uparłem i wyciągnę to wszystko. Musimy zobaczyć, co tam się znajduje po prostu. Jak już mamy samochód na testach, to przynajmniej wykorzystajmy ten czas. O, no nic nie mamy. No dobrze, to się uparłem i nic nie zobaczyłem. Przy okazji, nie wiem czy pamiętacie, jak byliśmy w Norwegii, zauważyliśmy, że te samochody mają port ładowania po złej stronie. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że po złej, ale po innej. Czyli po tej stronie jest port ładowania. Klasyczna, zaślepka z takim cięgnem. Dobrze, będziemy w stanie przynajmniej wall connector podłączyć. Ok. O, zaczął się ładować. Dosyć długo myślał,
ale chyba zaczął się ładować i mamy tutaj zieloną lampkę. Klapkę, tak jak widzieliście, ona się otwiera po naciśnięciu. Niestety ładowania szybkiego nie stestujemy. Myślałem, że stestujemy, ale właśnie ta orientacja gniazda po prawej stronie spowodowała, że nie byliśmy w stanie dociągnąć kabla DC z naszej ładowarki DC. Nasza ładowarka oczywiście, jeżeli chodzi o szybkość ładowania, nic nie pomoże, no bo ma tylko 20 kW. Standardowo na ekranie nie widzimy, z jaką prędkością się samochód ładuje. Sprawdzimy później po prostu w specyfikacji, jaka jest ładowarka pokładowa. Zakładam, że to jest 11 kW. Jest to teraz trochę taki standard. Jedna z fajnych rzeczy, tak jeszcze wracając na chwilę do bagażnika, to jest ta przysłona. Nie trzeba jej ze sobą wozić, a fajnie mieć. Na pewno jest to takie zintegrowane rozwiązanie, szczególnie w sytuacji hatchbacka, jest fajniejsze niż to, co ma Tesla. Nie wiem, jak ty sądzisz, Patrycja, ale o tym pogadamy we wnętrzu. Siedzę sobie właśnie w ID.7 i podziwiam to bogate wnętrze. Fotele wentylowane. Zdążyłam się już o tym przekonać. Dają czadu. Porządny ekran. Tutaj w schowku ładowarka indukcyjna. Cup holdery. Tutaj jeszcze taki ukryty schowek. Proszę bardzo. Tak się prezentuje z zasłoniętą witryną. 2 gniazda USB-C. Ładowarka indukcyjna. Tak jak mówiłam, cup holdery. Tutaj mamy przycisk awaryjny przy wentylatorach. Tutaj proszę zobaczcie zasięg. Przy 97% niecałe 330 km. No to mamy tryby jazdy. Eco, komfort, sport indywidualny. U góry ciemno, żadnego szyberdachu. Tutaj sterowanie światłami, awaryjne połączenie. Tutaj proszę zobaczcie na to, co się dzieje na drzwiach. LEDy, które zapalają się w momencie otwarcia drzwi. Regulowany fotel. Pozycję kierowcy do zapamiętania. Tutaj ten schowek, który zaraz rozkminię, jak go złożyć. Podnóżek, tak jakby, o. Udało mi się. Tutaj jest taka ręczna wajcha. Można rozsunąć albo wsunąć. Nawet bardziej. O. Biały, trochę niepraktyczny kolor, ale tak jak mówiłam przed chwilą, rozjaśnia wnętrze. No, przyciski tradycyjnie pozostawały pomieszczane tam, gdzie były w samochodach spalinowych. Czyli tutaj między innymi mamy sterowanie światłami i podgrzewaniem szyby. Na kierownicy. Taki mały wyświetlacz z zasięgiem, aktualnym przebiegiem, zasięgiem w procentach, w kilometrach, tak, godzina i data. Jak nacisnę hamulec, to proszę bardzo. Wyświetla nam się aktualna prędkość i inne gadżety. Bawię się teraz oświetleniem. Są tu 2 kolory. Zmieniam kolor numer 1. A teraz zmieniam kolor numer 2. Widzicie? Tutaj tutaj przy uchwycie. Tutaj jeszcze pokażę wam, że mieści się picie, czyli bidon. Tutaj jak zabierzemy te gadżety, to możemy też tu umieścić napój. I tu trzeba zwrócić uwagę, że to jest standardowe, tak jak większość nie jest regulowane. A przy okazji chyba jest wyciągane? Tak mi się wydaje. O. Taki wkładzik wyciągany i cyk. A, tu jest dla kluczyka, tak? Czyli albo kubek, albo kluczyk. No dobrze. Standardowy test kąta otwarcia drzwi.
Musicie wybaczyć, wiatr wieje, także będę starał się mówić trochę bardziej w tą stronę. Kąt otwarcia drzwi jest bardzo szeroki. Do samochodu wsiada się bardzo komfortowo z przodu. Miejsca na nogi jest bardzo dużo. Jeszcze mamy, zobaczcie, jeszcze mamy regulację. Także ja mogę tu tak naprawdę, mogę wyprostować nogę. Także nawet dla bardzo długiej osoby, jeżeli chodzi o nogi, ten samochód będzie komfortowy. Nad głową mam tyle miejsca. A fotel mam w miarę do góry. Także można go jeszcze też puścić w dół. Regulacji jest bardzo dużo, są też pamięci tutaj, także samochód pod tym względem na pewno jest bardzo, bardzo komfortowy. Przesiadamy się do tyłu, żeby nie przedłużać. Znowu, kontor, to otwarcie drzwi bardzo fajne. Ja muszę tylko przesunąć graty, bo mamy tutaj swoje torby i kurtki. Wsiadam. Nie no, elegancko. Myślałem, że tutaj przez tą przestrzeń będę musiał się trochę kulić, ale nie. Po prostu jakby ta przestrzeń jest tak wyprofilowana, że wsiadanie było całkiem komfortowe i zobaczcie, jak wygląda miejsce na nogi. Mimo iż ja miałem fotel odsunięty bardzo, bardzo mocno pod siebie, to miejsca na nogi mam bardzo, bardzo dużo. Siedzi się tu komfortowo. Trzecia osoba nie miałaby tak komfortowo, bo te siedziska, one są tak mocno wyprofilowane, że to trzecie siedzenie to jest takie raczej siedzenie awaryjne, bym powiedział. To nie wiem, czy pokazywałaś już. Tutaj. No ale z kolei mamy to. Tak, czyli mamy podłokietnik z 2 miejscami na kubki i mamy taką przelotkę na narty. Jest gazetownik. Duży minus za to, że tył nie jest obłożony plastikiem. Ja wam w większości samochodów ja twierdzę, że jednak to, żeby tu był plastik, jest dużo bardziej korzystne, szczególnie jak się ma dzieciaki. I to już na wielu naszych filmach wam pokazywaliśmy. Z tyłu niestety brak ekranu i 2 złącza USB-C, trzymadełka. I są 4 trzymadełka, także każda osoba jeżdżąca tym samochodem będzie mogła się trzymać, na przykład jak będziecie spadać z klifu lub z mostu. Wszystko, tak, wszystko. Lecimy dalej. No i oczywiście miejsce na bidon. Ja jeszcze muszę sprawdzić miejsce na bidon. Sekundę, wrócę z bidonem. Jest informacja, przejmij kierowanie. Samochodów za nami nie ma, także jest spoko. Przejmij kierowanie. Ale jedzie dalej. Emergency assist. Dobra, weź go. Spokojnie, zostaw. SOS dzwoni, no mogę? Dobra, jedziesz dalej. Co się wydarzyło? Tak, jeżeli chodzi o przejście testu autopilota, samochód zachował się jednak poprawnie. Okazało się, bo pierwszą próbę testu, jaką zrobiliśmy, wyszła trochę inaczej i wydaje mi się, że Patrycja po prostu odruchowo schwyciła kierownicę i wtedy samochód jakby znowu wrócił na tor jazdy. Natomiast co się dzieje? Samochód zwalnia, daje nam jasne komunikaty, ostatecznie włącza, tutaj się czerwone światło na lightbarze, samochód włącza awaryjne, daje sygnał SOS i się zatrzymuje. Także robi dokładnie to, co powinien robić samochód elektryczny, czy jakikolwiek samochód w momencie, kiedy jest w trybie autopilota. Pasy jeszcze dociągają. Tak, pasy jeszcze wibrują. tak wibrują. Ogólnie jest to nieprzyjemne, do tego jeszcze są takie efekty hamowania nagłego. Tak jakby coś uderzył. Tak, także no plusik. Mówiąc krótko, po prostu... Na pewno jeżeli ktoś zaśnie, no to go to obudzi. Natomiast jeżeli coś się stanie, no to tam nie wiem... No samochód też się zatrzyma. Samochód się zatrzyma, włącza awaryjne i właśnie o to chodzi. I jeszcze wezwie SOS. Więc absolutnie prawidłowo. Ja oceniam ten samochód jako dobry. Prowadzi się go komfortowo. Tak, jest dobrym samochodem. Wydaje mi się, że też bardzo fajny ma zasięg. Tutaj prosiłbym o wasze komentarze tych, którzy już testowali, w szczególności, lub ci, którzy nawet już mają takie samochody, żebyście nam trochę uzupełnili ten test o swoje komentarze i swoją wiedzę i doświadczenia. Z zewnątrz samochód mi się średnio podoba. Ja nie lubię tej stylistyki. Tesla jest dla mnie bardziej atrakcyjna, szczególnie Juniper w tej chwili. Natomiast samochód ma wszystko to, czego nie ma Tesla, czyli ma na przykład między innymi te uchwyty, ma bardzo duży tylny bagażnik. Jest to osobówka Volkswagena i to ewidentnie to czuć, jak się tutaj jedzie, z dobrym audio, z dobrymi materiałami we wnętrzu. Nie znam ceny, ale słyszałem, że te ceny są jednak horrendalne za ten samochód i nieporównywalnie wyższe. Ja bym plasował ten samochód jednak pomimo rozmiaru bardziej przypomina mi S-kę niż trójkę. Chociaż chyba jest to segment rzeczywiście BYD Seal, Tesla Model 3 Highland, no i właśnie ID7. Ale jest to dobry samochód. Jeżeli cena byłaby fajna, tutaj pani nam też w salonie Ciche Zasada mówiła, że była promocja, że było minus 80 000 do ceny, abstrahując jaka to była cena i że się wszystkie samochody sprzedały.
no to może, jeżeli taka cena sprzedaje, to może taka cena właśnie być powinna i wtedy te samochody by po prostu robiły furorę. Przejdźmy zatem do parametrów testowanego egzemplarza. Nadmienię tylko, że testowaliśmy ID.7 w wersji Plus, występuje jeszcze troszeczkę bardziej podstawowa wersja Pro i bardziej zaawansowana wersja Pro S. W zamiarze, z tego co widzieliśmy na stronie, występuje też wersja, albo ma wystąpić wersja GTX. Wszystkie te wersje łączy jedno, czyli wymiary zewnętrzne. I tutaj mamy 4,96 m długości, rozstaw kół z przodu to 1,59 m w zasadzie, w zaokrągleniu, rozstaw kół z tyłu to 1,56 m, rozstaw osi to 2,97 m, szerokość samochodu z lusterkami to 2,14 m, wysokość pojazdu zaś to 1,54 m. Po jeździe, który testowaliśmy, rzeczą, która chyba najbardziej nas zaskoczyła, było zużycie energii. Podczas jazdy też mogliście wyczytać z naszych komentarzy, że samochód zużywa bardzo mało energii i tak też wyglądają deklaracje producenta. Dla tego pojazdu, który testowaliśmy, przypomnę, że to jest wersja Plus, 77 kWh baterii netto. Producent deklaruje średnie zużycie, czyli tak naprawdę w cyklu mieszanym, 14,4 kWh. Są też jakieś cykle niskie, średnie, wysokie, gdzie na przykład w cyklu niskim i średnim producent deklaruje poniżej 12 kWh zużycia energii. Są to niesamowite wyniki. Nie byliśmy w stanie oczywiście podczas tego krótkiego testu tego potwierdzić, natomiast z opowieści i z innych filmów wnioskujemy, że samochód naprawdę potrafi bardzo dużo przejechać. Także to jest zdecydowanie jego mocna strona. Jeżeli chodzi o baterię, to tak jak napomniałem wcześniej, my jechaliśmy akurat wersją 77 kWh, występują też wersje 86 kWh. Maksymalna moc ładowania pojazdu DC to jest 177 kW, natomiast ładowarka pokładowa dla prądu przemiennego to jest 11 kW. Prędkość maksymalna akurat w tym egzemplarzu została ograniczona do 180 km/h. Nie sprawdzałem dla pozostałych wersji. Przyspieszenie deklarowane 6,5 sekundy. Na filmie widzieliście, jak to wyszło w rzeczywistości. Średnica zawracania 10,9 metra. No i faktycznie zawracanie w tym samochodzie robi gigantyczne wrażenie. Jest zdecydowanie lepiej nawet niż w Tesli Model Y czy w Tesli Model 3. Jeżeli chodzi o moc. Moc silnika elektrycznego to 286 koni mechanicznych, czyli 210 kW, a maksymalny moment obrotowy to 545 Nm. Przypominam oczywiście, że dostępne od razu. Co do mas, to samochód ma masy własnej 2180 kg, czyni go to trochę cięższym od Tesli Model Y czy Tesli Model 3. Jest zbliżony, jeżeli chodzi o ciężar, do Tesli Model S, co potwierdza nasze przypuszczenia albo takie dywagacje, że ten samochód jednak jest trochę bardziej zbliżony gabarytami do Tesli Model S niż do trójki i tutaj raczej ciężko byłoby ustawić jego bezpośrednią konkurencję do Tesli Model 3. Dodatkowo samochód ma możliwość możliwość zamontowania haka. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca to 750 kg, a przyczepy z hamulcem 1000 kg. Przejdźmy teraz do wymiarów bagażnika. Pojemność bagażnika przy złożonej tylnej kanapie to 532 litry, natomiast maksymalna pojemność bagażnika to niesamowite 1586 litrów. Niestety od prawie 2 lat nie robimy już testu sadownika, bo pozbyliśmy się skrzynek, także nie jestem w stanie też Wam tego potwierdzić, ale samochód wygląda na bardzo pojemny. To tyle, jeśli chodzi o parametry techniczne tego pojazdu. Muszę powiedzieć, że samochód robi dobre wrażenie. Troszeczkę też o cenach. Egzemplarz, który myśmy akurat testowali, został wstępnie wyceniony na 276 000. Natomiast przypominam, że były bardzo duże, gigantyczne wręcz promocje na ID.7 i można było go wyrwać w takiej promocji minus 80 000 i wtedy rzeczywiście ten samochód robi się bardzo ciekawą opcją. Więc jeżeli takie ceny, które teraz były promocyjne, będą na rynku jako ceny podstawowe, to wydaje mi się, że ten samochód rzeczywiście może zdobyć sporą popularność, tak jak zdobywa zresztą na przykład w Norwegii, bo gdy byliśmy na Nordkapie, to naprawdę bardzo dużo ID.7 było widać. W podsumowaniu można powiedzieć, że jeżeli chodzi o aparycję zewnętrzną, czyli wygląd zewnętrzny tego pojazdu, nie podobał mi się on szczególnie, natomiast jest samochodem oszczędnym i to wykazał podczas tego naszego krótkiego testu, jaki wynika z deklaracji
producenta, jest samochodem pojemnym i praktycznym. Więc jest to na pewno ciekawa alternatywa, więc znowu, jeżeli ceny będą wypośrodkowane tak, żeby był on konkurencyjny dla Tesla Model Y, to będzie świetna alternatywa i myślę, że nawet na obecne czasy warta do rozważenia. Przypominam wciąż, że jest to samochód, który gdzieś tam opiera się na rozwiązaniach z samochodów spalinowych, ma dosyć dużo manipulatorów, jest samochodem takim dla ludzi, którzy mają pewne przyzwyczajenia z rynku motoryzacji spalinowej. Niemniej jednak jest to samochód europejski, więc trzymamy bardzo mocno kciuki, że Volkswagen się w tej walce nie podda. Dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było. Trzymajcie się, cześć! Cześć!